Hejka, witam Was bardzo serdecznie w nowym starym domu, a dokładnie w ogrodzie. Dzisiaj jest już piękny lipiec, chociaż pogoda nie dopisuje ostatnio w ogóle. I chcielibyśmy Wam pokazać, jak zmienił się nasz ogród, bo powiem Wam szczerze, że w tym roku dosyć dużo rzeczy zakwitło. Co nie znaczy, że jest mało roboty i że to wszystko jest takie piękne i oczywiste, ale dzisiaj wszystko po kolei Wam opowiemy. Pamiętajcie, żeby ten film polajkować i zasubskrybować nasz kanał, jeżeli uważacie, że warto nas oglądać. A teraz zacznijmy od ronda. To jest ciekawy twór, jakby lokalizacja tego bza i jak ten dom wygląda, no tak nas sprowokowała trochę, żeby to rondo powstało. Było dużo pomysłów, jeżeli chodzi o rośliny na tym rondzie. Jak widzicie, stanęło na lawendzie i na róży okrywowej. Bardzo się martwię o tą naszą lawendę, bo ona teraz wygląda bardzo ładnie, kwitnie. Jest tutaj mnóstwo, no chyba najwięcej jest tych trzmieli, czyli tak zwanych bączków. Jest tego w opór tak zwany. Natomiast jeżeli tutaj zerkniecie między krzaczkami, takie złe rzeczy się dzieją z naszą lawendą i to z tej strony jest bardziej niż z drugiej. Jakby te pędy od środka strasznie nam uschły. Zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że ostatnimi czasy jest bardzo mokro, czy nie wiem, czy coś się złapało, więc na razie wygląda to fajnie, ale czy te krzaczki dadzą radę po sezonie? Nie wiem, muszę zacząć czytać coś bardzo intensywnie na ten temat. No i zacznie się nowa praca, czyli jak uratować lawendę, chociaż robiliśmy dużo, żeby ona lepiej wyglądała, bo i wymieniliśmy jej ziemię, trochę ją zdrenowaliśmy, przycięliśmy mocno krzaczki, wygląda fajnie, no ale coś jest zdecydowanie nie tak. Hej, ponieważ ostatnio pytaliśmy Was o metasekwoje i zostałem zmiażdżony ilością odpowiedzi i osób stojących po wasi stronie, więc odpuściłem i wygrała opcja taką, jak 99% Was dopingowało i taką, jaką chciała Basia, czyli co? Czyli zostają te metasekwoje dwie stare, piękne, które tutaj już mamy, to znaczy one nie są takie stare, bo mają jakieś 6-7 lat, ale wybitnie im tutaj u nas pasuje i jak ktoś do nas przychodzi, to zawsze się pyta, co to za drzewa. W ogóle większość osób myśli, że to są w ogóle drzewa iglaste, a co do metasekwoi, to nie są to drzewa iglaste, to jest tak w zasadzie taki miks, to jest taka żywa skamielina, ale te listki, które te drzewa mają, one opadają na zimę. Ale do rzeczy, nie ma już tutaj żadnych metasekwoi po tej mojej lewej stronie, tylko jakby ten szpaler, który miał być posadzony, posadziliśmy tutaj. Z ważnych rzeczy przy tym pierwszym filmie ja nie powiedziałem w zasadzie chyba najważniejszej rzeczy o efekcie, o którym mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby jakby ten ogród podzielić na takie strefy, tak? Czyli ponieważ mamy dużą działkę, duży ogród, a jest duża otwarta przestrzeń i ta zieleń jest jeszcze niezbyt duża, to chciałbym po prostu, żeby w tym ogrodzie docelowo powstało kilka takich stref, czyli bardziej taka wypoczynkowa, taka, gdzie dzieci mogą pograć w piłkę, taka, która jest typowo częścią sadu, po prostu bardziej stworzyć takie oddzielne strefy w zależności od tego, jak chcemy ten czas spędzać. Oczywiście ten podział na strefy to najlepiej, żebyście sobie zaplanowali w momencie, kiedy budujecie ogród i kiedy zaczynacie, a nie wtedy, kiedy już istnieje, ale ponieważ jakby cała ta praca z ogrodem to jest taka zabawa, więc uważam, że warto jest zmieniać, uczyć się na bieżąco i na bieżąco poprawiać, bo to jest chyba najprzyjemniejsze. Więc tak, tu mamy ten szpaler metasekwoi. Je posadziłem dość późno, więc pilnuję tego, żeby je podlewać. Na szczęście ostatnio nie trzeba, bo leję bez przerwy. Teraz przejdźmy dalej po kolei, jak to wygląda, bo część rzeczy już nam pięknie kwitnie, część rzeczy przekwitło. Jeśli chodzi o nasze hortensje, no to one dopiero zaczynają kwitnąć. U nas jest troszkę chłodniej, więc u nas wszystko kwitnie troszkę później. To jest akurat ta hortensja, którą dosadzaliśmy później, ona dopiero zaczyna kwitnąć. Tak samo ta, która jest tutaj
Z tej strony też dopiero zaczyna kwitnąć, ale to są pierwszoroczniaki, nowe. Natomiast z tyłu te dwie stare to są troszkę późniejsze. To są jakie odmiany tamte stare? Polar Bear i Limelight. Tak. Ale nie wiem, która jest. Także one jeszcze troszkę za późno. Tutaj jeszcze za wcześnie. Tutaj jeden z błędów, który popełniłem ja na samym początku. Nie do końca rozplanowałem wielkość i wysokość traw. To znaczy ten miskant, który jest tutaj, zdecydowanie powinien być bliżej domu, a tamte niższe trawy powinny być przed nim. I efekt jest teraz taki, że bardzo lubimy tego miskanta, zarówno tego, jak i tamtego. I oczywiście później, jak już na nim się pojawią te wszystkie pióropusze z tymi nasionami, to bardzo fajnie to wygląda i przez długi czas wygląda dobrze. Natomiast teraz mamy problem, bo po prostu ten miskant zasłania nam zarówno te niższe strawy z tyłu, jak i częściowo zasłania hortensję. Dokładnie ten sam problem mamy tutaj, tak? Miskant już jest na tyle duży po tych 3 latach, w zasadzie 2,5 roku, że po prostu zaczyna częściowo zasłaniać hortensję. Nie do końca to było przemyślane i jest to troszkę problemem. Jeśli chodzi o Yuki, ja wiem, że nie wszyscy uwielbiają Yuki, my natomiast lubimy. Ta dość ładnie nam zakwitła, choć... Pierwszy raz nam zakwitła, choć mszyce ją cały czas atakują, już ją 3 razy pryskałem i widzę, że znowu muszę ją opryskać, także niestety tak to wygląda. Poza tym tutaj, jeśli chodzi o ten przedogródek, jesteśmy z tego zadowoleni. Zarówno ten berber jest czerwony, żółty, hortensje, tutaj ten ponytail za tą tużycą, fajnie to wygląda. Tużycę, tak jak pamiętacie, mimo że posadziliśmy w doniczkach, widać to, że ona jest w doniczkach, bo tam jest ta najbardziej bujna, to w zasadzie już jest wszędzie dookoła i trzeba będzie nad tym bardzo mocno nad tym zapanować i po prostu częściowo na bieżąco tej tużycy się pozbywać. My będziemy prawdopodobnie ją wysadzać na dziką działkę, bo tam gdzie będziemy chcieli, żeby ona była, zajęła jakiś większy teren. Tam może robić co chce. To jest dobre miejsce. Ja się jeszcze wcisnę, bo tutaj, tu jest resztka, bo już przekwitła nam, ale w tym roku zakwitła nam trytoma. Zaraz wam pokażę zdjęcia, jak ona wyglądała. Nie wiem, kiedy mogę sobie pozwolić, żeby ściąć te kwiaty tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że tu już pewnie będą nasionka. Nasionka są, tylko właśnie pytanie, to będzie wyglądać. Czy te nasionka, kiedy, wiecie, nie wiem, na razie to jest pierwsza nasza trytoma, pięknie kwitła, ale akurat wtedy, kiedy kwitła, było dość sucho, więc to kwitnienie nie było zbyt długie. Pewnie jakby trafiła na taki okres jak teraz, gdzie już jest mokro, to zakwitłaby dłużej. Teraz rzecz, którą ostatnio zmieniliśmy, poza tym szpalerem tych metasekwoi, jak pamiętacie, tu mieliśmy klon japoński. On bardzo rósł, on dobrze rósł do momentu, kiedy nie było zbyt gorąco. Jak było zbyt gorąco, tak jak teraz, to momentalnie miał takie przypalone liście i to rok w rok się powtarzało. Stwierdziliśmy, że szkoda nam go, bo ładnie tu rósł, ale jak tylko się robiły gorące, od razu był przypalony zbyt mocno. Przesadziliśmy go w inne miejsce, zaraz wam pokażemy, gdzie jest półcień. Natomiast tutaj trafił miskant. Z kolei z tamtego miejsca, gdzie posadziliśmy klon i tam był półcień, więc miskant będzie miał tu zdecydowanie lepsze miejsce, natomiast klon będzie miał zdecydowanie lepsze miejsce tam, mimo że tam jest dość ciasno. Poza tym klonem japońskim, który tutaj mieliśmy, tu mamy jeszcze klon palmowy i mamy jeszcze inną odmianę metasekwoi. Bo zapomniałem powiedzieć, tamte metasekwoje, które mamy tam, to są w odmianie Gold Rush. To jest też odmiana karłowa, ale niestety nie pamiętam teraz, jak ona się nazywała. Jak już jesteśmy w tym miejscu, to pokażemy wam naszą wisterię, którą nam ostatnio Marysia przywiozła. Ona sobie tutaj rośnie, dość powoli, ale rośnie, przyjęła dopiero co ją tak naprawdę posadziliśmy, więc już ten przyrost jest taki nawet niezły. Ja nie wiem, jak ona powinna. To znaczy wisteria, jak już się dobrze przyjmie, to rośnie naprawdę szybko, bardzo dobrze. Ale to jest pierwszy rok, więc dlatego to jeszcze nie ruszyła do końca. Drugi, trzeci rok to wtedy ona naprawdę intensywnie będzie rosła. Wiecie co, bo tu nam trochę Marysia podpowiedziała, bo mamy też tą wisterię, którą kupiliśmy sami i mamy kilka sadzonek od mamy i Marysia nam podpowiadała, żeby je trochę pleść, tak, że kiedy te nasze drzewko, które już jest w takim stanie, jakim jest, jak ono już nie da rady utrzymywać, żeby ona była na tyle mocna i tak wiecie, splątana jak taki koszyczek, żeby jakby sama sobie stanowiła podporę. Dokładnie. Przejdźmy teraz jeszcze tam z przodu, pokażemy wam, co tam się zmieniło.
Jak widzicie, nasza budleja już po tym 2,5 roku od posadzenia wygląda naprawdę super. Aż za super. Mocno ją przycięliśmy, a mimo to w zasadzie w tym najwyższym punkcie to ma dobre 3 metry, także wybitnie jej tu pasuje. Ogromna urosła, mimo że obcięliśmy ją dosłownie do 40 cm, no to widzicie, że jest ogromna. Ten złotokap, który tutaj mieliśmy posadzony, też widać, że mu tu zaczyna pasować i zaczyna przyspieszać, jeśli chodzi o rośnięcie. Oczywiście ten sam błąd co zawsze, czyli dużo rzeczy na małej przestrzeni i robi się naprawdę ciasno. Tu mamy lilię od naszego kolegi Pawła. Jeśli nas ogląda, to pozdrawiamy. Te rozchodniki olbrzymie też bardzo ładnie nam tu rosną. Jak widzicie, nasza winorośl jak co roku od takiego małego, niepozornego jednego badyla urosła ogromna. Tak, bo my generalnie ją ścięliśmy bardzo, bo jak robiliśmy mur, więc tutaj tak. Mało co zostało, bo ona była, wiecie, przez cały ten mur była rozłożona, a później przycięliśmy ją praktycznie do samego tego najstarszego trzonu i już tak pięknie wygląda. Tak, także wybitnie ładnie rośnie. Jeśli chodzi o budleję, to oczywiście największy jej atut to są te piękne kwiaty, które uwielbiają motyle. I jest to coś fajnego, że rzeczywiście, że przed domem jest takie drzewko, gdzie bez przerwy przez kilka miesięcy jest dużo motyli. Bardzo nam się to podoba, bardzo fajny daje efekt. Co prawda ona urosła nam za duża, ale nie mieliśmy serca już teraz jej przycinać, no bo jak już tak ładnie kwitnie, to odpuściliśmy. Oczywiście po sezonie ją przytniemy. Tutaj trafił nasz klon japoński. O, tak jak widzicie, na słońcu bardzo mocno się spalił, natomiast tutaj ma półcień. Jest tutaj też takie miejsce, gdzie już sosna nie zasłania. Powinno mu tutaj troszeczkę deszczu spaść, więc wydaje mi się, że miejsce będzie dużo lepsze niż tam, natomiast ten miskant, który był tu, na pewno zdecydowanie lepiej urośnie tam. Oczywiście lepiej by było, jakby tutaj tego miejsca ten klon miał więcej, ale nagle okazało się, że tutaj miejsca już nie ma, a nie chcieliśmy klonu japońskiego wyeksportować na dziką, bo na dziką nie, tam został bezkonsumowany. Szkód ostatnio robią sarny, więc nie ma opcji. Jak widzicie, nasza kuba już urosła potężna i mimo, że tu się staram, żeby te irysy nie bardzo na nią naciskały. Znaczy, bo tu są liliowce, ale irysy też tu są. Aha, tak żeby nie było. Tam są też irysy. Są i liliowce, i irysy, więc staram się, żeby one tak mocno nie naciskały nam na tę akubę, a mimo to zrobiło się tu ciasno. Jak widzicie, ta pęcherzyca tutaj z tyłu, róża niestety już przekwitła, więc nie pokażemy Wam jej w momencie kwitnienia, natomiast tak jak widzicie, pęcherzyca wychodzi stamtąd, bo tam już nagle zrobiło się ciasno. Wszystko się pcha tutaj w to bardziej słoneczne miejsce. No i rzeczywiście tutaj jest tych kolorów dużo, ale wygląda to fajnie. Teraz w zasadzie jestem jak w buszu. Przy okazji taką ciekawą rzecz mogę Wam powiedzieć, jeśli chodzi o akubę, żeby ona się Wam utrzymała, musi być musi rosnąć w osłoniętym miejscu. O, jaki ładny motyl przyleciał. Musi rosnąć w osłoniętym miejscu, ponieważ jeśli będzie na przewiewnym miejscu, to po prostu w zimę przemarznie. Też ostatnio ktoś mi taką uwagę napisał w komentarzu i ona była bardzo trafna. Chodziło o winorośl, o mini kiwi. Winorośl mini kiwi nam przemarza tutaj co roku, natomiast w Katowicach nigdy nam nie przemarzała i ktoś pisał, że rzeczywiście po prostu to mini kiwi powinno być sadzone blisko muru, żeby tego przewiewu nie było. I to nawet Wam może nie pomóc to, że będzie ogród obsadzony dookoła jakimiś tam tujami, bo to będzie po prostu i tak ta roślina będzie zbyt wrażliwa na mróz, tylko musi być po prostu naprawdę takie miejsce bardzo zaciszne, bo rzeczywiście tak mieliśmy w Katowicach. To mini kiwi rosło nam przy samym murze, tam była dobra ekspozycja na słońce i to pięknie rosło i nigdy nie przemarzało. Także oczywiście to, jak miejsce jest narażone na mróz, jest też rzeczą kluczową. Ja jeszcze 3 słowa na temat tego stanowiska z liliowcami i irysami. To jest w ogóle dosyć ciekawa historia, bo to są oryginalne pierwsze liliowce, które tutaj były na działce i
podczas naszych prac ziemnych. Wszystkie, wiecie, bulwy, które znalazłam gdziekolwiek, wsadzałam tutaj, więc to jest takie trochę za duże zagęszczenie tych roślin. To wygląda fajnie, mi się to podoba, ale czasami myślę, że kurde, tego było tyle, że spokojnie moglibyśmy to rozdzielić na milion miejsc, chociaż pewnie wtedy by i tak większość nie przeżyła. Ale to pamiętam, że tu była jakaś kubka ziemi, o bulwa, no to ciach i wszystko tutaj, dlatego to jest taki trochę za blisko tej Akuby, ale taki punkt. Ale też, żebyście, znaczy stali widzowie na pewno to wiedzą, to rok czy 2 lata temu w ogóle tak nie wyglądało. Nie, to było malutkie. Pokażemy tak. zdjęcie. No po prostu to tak się rozszalało się to tak teraz. Tu jesteśmy przy naszym ogrodzeniu, troszeczkę ta część ogrodu poszła w niepamięć, to znaczy no nic tutaj już bardzo nie zmieniamy. Mamy lilie, które teraz pięknie kwitną, one troszeczkę później u nas kwitną, więc na Jana ich jeszcze nie było, ale wiecie co, trochę odpuściliśmy tą część ogrodu, gdyż nasza mięta stwierdziła, że ona tutaj chce być jedyną słuszną rośliną, po prostu ogarnąć wszystko. Jak widzicie, była ona na początku tylko w tym miejscu, teraz już odtąd dotąd jest mięta i pozwalamy jej rosnąć. Generalnie my zużywamy tą miętę, może nie w takich ilościach, jak ona rośnie, bo aż takiego dużego zużycia nie mamy, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy tutaj ingerować bardzo, bo spoko, generalnie fajnie miętę mieć. Ja się tylko obawiam o nasz lubczyk, który jest tutaj, więc pewnie go będę musiała przesadzić. A tu mamy jakąś trawę, która nie wiem czym jest. Wygląda jak taka trawa ozdobna. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe, że to była... No nie, no na 99% to nie jest żadna, ale my nic tutaj nie sadziliśmy, więc ona po prostu przywędrowała, więc widocznie tak miało być. Winorośl i bluszcz bardzo lubią się z naszym nowym ogrodzeniem, bo jak to była blacha, to absolutnie nic nie chciało rosnąć. A tutaj dalej mamy nasze trzmieliny japońskie. Trzmieliny japońskie, które po pierwszym sezonie bardzo mocno stały po liściach i myśleliśmy, że już nie przeżyją, a teraz już ładnie sobie tutaj rosną, więc nie ingerujemy, zostawiamy, to będzie taki naturalny ogród. Wszystko jest zabezpieczone i niech żyje swoim życiem. Tak, dalej mamy jeszcze ostrokrzewy, które też bardzo sobie tu dobrze radzą. Zresztą, tak jak pamiętacie, jest to strona południowa, ale prawie w całości, to znaczy to jest na północ, ale ekspozycja jest południowa, ale prawie w całości zasłonięta przez dom, więc tutaj słońce jest tylko przez kilka godzin dziennie. Tak to wygląda tutaj dookoła. Tu też jest fajne miejsce na te rośliny takie cieniolubne. Mamy tutaj paprocie i funkię. To jest patriot. Jest też żurawka. I bardzo, generalnie na początku to ona tak bardzo powoli to wszystko dochodziło do siebie, a teraz to już wiecie, samograj tak naprawdę. Dlatego podoba mi się ta część ogrodu, bo tu za wiele nie trzeba robić. To się samo dzieje. Tutaj mamy ten czarny bez od Marysi w odmianie ozdobnej. Widać, że się przyjął. Jak wszystko praktycznie, co nam Marysia podarowała, to prawie wszystko się przyjęło. Basia tutaj zrobiła mu taką osłonę, żeby Kosmo tego nie rozwalił. No i ma już dość ładne, takie mniej więcej 10 cm nowe przyrosty, także fajnie to wygląda. Fajnie wygląda też tutaj ta nasza nowa rabata. No, to wygląda bardzo fajnie, ale tu już jest trochę inna zabawa niż tam przy domu, bo tu trzeba plewić cały czas. Tu trzeba plewić, tutaj też ta rabata jest późniejsza niż tamta, więc ona, no jeszcze trzeba tu się trochę napracować, jeszcze trzeba te chwasty, szczególnie w tym okresie wiosennym, późno wiosennym wyrywać, ale tak jak widzicie, zarówno te funkie tutaj już w tym roku bardzo ładnie rosną, większość już kwitnie. Oczywiście to stanowisko tutaj, gdzie jest dużo więcej cienia, jeszcze bardziej im pasuje. Winorośl też już bardzo ładnie nam owocuje. Tu mamy te wszystkie rozchodniki, które zdecydowanie je chyba mamy też i od Ewy, i od Marysi i one zdecydowanie tutaj im odpowiada. Na początku było to kilka takich niepozornych, a już jest ich coraz więcej, także fajnie to wygląda. Tu mam jeszcze lagesterię. To jest taki krzew, który powinien bardzo długo kwitnąć, ale niekoniecznie jest super przystosowany do naszego klimatu. Ja już ją posadziłem w zeszłym roku, ona mi strasznie na wiosnę zmarniała, wydawało mi się, że już nic z niej nie będzie, natomiast troszkę ożyła. Co prawda ta kocimiętka teraz ją trochę opanowała, ale na razie odpuszczam, zostawiam zarówno kocimiętkę jak lagesterię w spokoju,
Zobaczymy, jak to będzie dalej. U góry posadziliśmy nowe miskanty. Tak, to też jest osłona antykosmowa, bo on tu ma najbliżej swojego końca, więc tutaj zawsze przeskakuje przez te rośliny, więc tutaj jest taki pas wygrodzony, natomiast no chyba jakiś mały płotek trzeba będzie założyć. Tak, zdjęliśmy płotek, ten, który tutaj był taki plastikowy, ale musi chyba on wrócić znowu na swoje miejsce. Zawsze 2 razy się zastanowi, żeby nie zbiegać po tych roślinach. Jeśli chodzi o trawy, to ja powiem Wam, że miskanty zdecydowanie lepiej u nas się sprawdzają niż trawy pampasowe. Z traw pampasowych chyba 5-6, które posadziliśmy, zimie przetrwały 2, więc zdecydowanie lepiej u nas miskanty. No te pampasowe, wiadomo, trzeba je okrywać i tak dalej, ale u nas jest jednak troszkę ostrzejsza zima i jest z tym problem. Tak jak widzicie, tutaj liliowce pięknie rosną, jakieś tam kilka takich mniejszych karłowych iglaków, które posadziłem, też w miarę dobrze się sprawdza. Poza liliowcami, poza tutaj tymi trawami, które mamy, to jest chyba akurat jakaś pampasowa, to nie jest miskant, bo ma bardzo szerokie liście, więc tutaj chyba akurat się sprawdzi. Natomiast no tutaj liliowce to już bardzo mocno opanowały. Tu mamy kolejną budleję. Ona już też zaczyna kwitnąć, troszeczkę w innym kolorze niż tamta. I powiem Wam, tu mamy jedną, tam mamy jeszcze jedną za tym żarnowcem, ale ta za tym żarnowcem w tym roku troszkę słabiej wygląda. No, wydaje mi się, że muszę troszkę ograniczyć już ten żarnowiec, bo po prostu teraz wygląda tak, że żarnowiec w tym roku wyjątkowo ładnie wiosną wyglądał, więc troszkę mu pozwoliłem się rozrosnąć, ale przez to opanował jakby tutaj tą część i zajął dużą jakby część tej rabaty. Tutaj dużą metamorfozę przeszło nasze oczko, ponieważ wyczyściliśmy je dokładnie w zasadzie. Ja zacząłem z Basią, potem teściu skończył. Czyli tak, wstępnie przycięliśmy wszystkie trawy dość mocno, wyciągnęliśmy to, potem teściu to pogłębił, wyczyścił, wypompowaliśmy całą wodę i jakby to oczko zrobiło się znowu duże. Tak, oczko stało się z powrotem duże. Ja w ogóle zapomniałam, że ono ma aż takie rozmiary, bo jak ta trawa tak nam mocno zarosła, to generalnie te lustro wody było maciupeńkie. Natomiast jak zaczęliśmy czyścić, to Norbert stwierdził, a dobra, no to może wejdziesz, Basia, do środka i tam poobcinasz i powyrywasz te trawy, które tam są w środku. Więc ja wlazłam. To nie było specjalnie przyjemne, bo byłam w gumiakach, w spodniach podciągniętych, ale i tak wiecie, zalało mnie po prostu i tak a po czym jak już skończyłam i wyszłam, to Norbert mówi, w sumie to może wypompujemy tą wodę. Więc ja tam w ciuchach, rozumiecie, w tych kaloszkach takich, a woda była potąd, a kaloszki dotąd, wyrywałam tą trawę, po czym Norbert stwierdził, że to w sumie to może wypompujemy. No, taka robota z moim mężem. No niestety nie mamy zdjęcia, jak woda była wypompowana, ale mamy zdjęcia, jak Basia brodziła. Tutaj jeśli chodzi o rośliny koło naszego stawu, zaczyna w ogóle dość mocno padać. To te tawółki tutaj po wyczyszczeniu wszystkiego dookoła fajnie teraz je widać, zresztą ten kolor jest przepiękny. Tutaj zarówno funkię, jak i reszta roślin, którą tutaj mamy. Brunera tu jest przede wszystkim. Tak, brunera, tak, bo tutaj mamy funkię, a tu są brunery. Tam mamy jeszcze dalej, od mojej mamy kanę. Mhm. I widać, że tu troszkę tam ślimaki w tym roku je obgryzają. No ale w zeszłym roku one były zeżarte, wiecie, do cna, ja myślałam, że tu nic nie będzie. Zdecydowanie lepiej niż w zeszłym roku i zdecydowanie nieźle tutaj to w tym roku wygląda. Choć tak, mimo tego, że jak pamiętacie, wczesną wiosną wydawało nam się, że wszystko zostało zjedzone. Natomiast no, duży mamy ten ogród i nie nad wszystkim jesteśmy w stanie na czas zapanować, więc okazało się tak naprawdę, że jest dużo lepiej niż myśleliśmy. Przecięliśmy to wszystko tutaj dość mocno. Też mieliśmy tu już kilka zaskońcy, już wydaje mi się, że za bardzo się zadomowiły, tu w tym miejscu było ich za dużo, więc no musieliśmy troszeczkę to ogarnąć, to miejsce. Jeśli chodzi o owoce w tym roku, no to jest naprawdę nieźle. Wszystkie jabłonie mają dużo jabłek. Wszystkie jabłonie mają dużo jabłoni. Wszystkie jabłonie mają dużo jabłek. Częściowo już nawet zaczynam te
te małe jabłuszka obrywać, bo już jest tego naprawdę za dużo, już nam się dwie takie dość duże gałęzie złamały, szczególnie po tych dużych deszczach, więc trochę tych małych oberwałem, część sama spada, ale jeśli chodzi o owoce, to w tym roku na pewno owoców będzie bardzo, bardzo dużo. Nawet tutaj ta stara śliwka, która ona nie owocowała, słabo owocowała. Nie, no nigdy nie owocowała. Wiecie co, ja też mocno ją dość przyciąłem, bo ona już była mocno schorowana. Wyciąłem te wszystkie, no może nie wszystkie, ale większość tych chorych gałęzi obciąłem i ona w tym roku już nam się odwdzięczyła ładnym owocowaniem. Muszę znowu przypilnować, żeby po sezonie przyciąć wszystkie te chore gałęzie, trochę ją odmłodzić i może jeszcze uda się kilka lat, żeby nam owocowała. A ja ci przypominam, że chciałeś ją wyciąć parę lat temu i ci nie pozwoliłam. Ja to mam przerąbane jak w ruskim czołgu. Okej, jeśli chodzi o tą tutaj rabatkę, to te rozchodniki, które posadziliśmy wreszcie troszkę ruszyły, zaczęło się to przyjmować. Tutaj bardzo ładnie i bardzo długo nam kwitła ta szałwia omszona. Ona już troszeczkę już troszkę przekwitła, ale chyba, jak nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że ona powtarza kwitnienie, więc możliwe, że jeszcze będzie z niej pożytek, bo naprawdę ładnie tu kwitnie. Mamy tu jeszcze rozchodnik olbrzymi, ostrokrzewy, które wreszcie ruszyły, kilka miskantów i tam mamy koło Basi, to jest co? Patagońska ta. Tak, i przy Basi mamy werbenę patagońską. Werbenę patagońską. Patagońska mi się kojarzy, bo była taka ryba, miruna patagońska. Dobra, chodźmy jeszcze tu do góry. Jeśli chodzi tutaj o tą część, gdzie jakby też chcemy takie stworzyć miejsce, czy do posiedzenia, czy tutaj ławkę posadzić, to posadzić? Ławkę postawić, to też to fajnie wygląda. Tu mamy tego modrzewia, który biedny, chyba już był ze 3 razy przesadzany, ale nadal widać, że chce żyć, chce rosnąć i fajnie wygląda. Ja modrzewie lubię, będę go co prawda przycinał, żeby nie rósł nam zbyt wielki. Tutaj posadziliśmy miskanty olbrzymie i one też już wreszcie ruszyły. Ale było bardzo długo, bardzo średnio, bardzo długo było słabo i myśleliśmy, że nic z tego nie będzie, ale no miskantom musicie dać troszkę czasu i ważna jest też sprawa taka, że trawy w pierwszym roku zazwyczaj rosną słabo, dopiero jak się ukorzenią, drugi, trzeci rok to jest wtedy, kiedy te trawy ruszą. Ja mam pytanie mam. Tak? Co to jest? A tutaj te dwa. No. Co to jest? Z tego co pamiętam, to jest świerk serbski. Ale czemu to jest takie ja nie wiem, czy albo możliwe, że ja mu wziąłem i obciąłem stożek wzrostu, bo chciałem, wiecie, no mamy tutaj to blisko granicy, więc chcę, żeby na bieżąco je przycinać, żeby nie rosły za duże. Ale to jest jednoroczny przyrost taki, nawet ten? Czemu to jest takie wielgachne? Ale wiecie co, że strasznie dużo. Jakaś antylopa. No, strasznie dużo podrósł. No, będę musiał znowu go przycinać na bieżąco, żeby no nie urósł. No, świerk serbski rośnie dość wąski, a wysoki, więc no wybitnie. Ale to wygląda dziwacznie. Wybitnie. Wydaje mi się też, że no tutaj jest troszeczkę teraz jednak to miejsce zacienione i on bardzo silnie rośnie do góry, żeby po prostu znaleźć więcej tego słońca. Tu mamy 3 bzy, które też fajnie rosną. A pokażemy wam jeszcze, tak, mamy drugi świerk serbski, jodłę koreańską z naszymi ulubionymi szyszuniami. Ja i tak najbardziej lubię tamto. I mamy jeszcze jodłę kalifornijską, która też fajnie rośnie, też była troszeczkę przycięta i też troszkę tak idzie bokiem, ale będę musiał jeszcze troszeczkę ciutkę nad nią popracować. Nie no, ma mega te jełki, fajna jest. Okay. Nie wiem, co się stało z bzem, szczerze powiedziawszy, bo wszystkie bzy z tej strony, wszystkie 3, takie się zrobiły klapioszki. Jakiś pomysł? Nie wiem. Jest wody dużo, więc to nie to. Jak wiecie, co to może być, to piszcie. Pokażę wam kilka moich ulubionych iglaków, bo jednak iglaki to nadal są jedne z ulubionych roślin, które lubię. Tutaj mamy taką sosenkę a la bonsai i w ogóle sosny to jest chyba moje ulubione drzewo. Mamy sosnę czarną i sosnę karłową. Nawet ta karłowa, już kilka razy się nad tym zastanawiałem, ma dość duże przyrosty,
ale jednak one są zdecydowanie mniejsze od zwykłej sosny, więc ona zbyt szybko nie będzie rosła, natomiast cała reszta tutaj tych naszych iglaczków ładnie się w tym roku sprawuje. Jeśli chodzi o nasz sad, to w tym roku owoców jest mega dużo. Nie będę w tym filmie opowiadał o sadzie, bo nagraliśmy ostatnio cały film na ten temat, jak mieć dużo różnych owoców o różnych porach i bardzo nam się to sprawdza, bo można sobie te owoce podjadać w zasadzie od połowy maja do końca października bez przerwy, całkowicie naturalne ze swojego sadu. No ale trzeba też przyznać, że przy tym sadzie pracy jest dużo. Poza tym, że często tu kosimy, ponieważ mamy te problemy z nojnicami, to kosimy no, najrzadziej co 2 tygodnie, a normalnie w sadzie można by kosić dużo rzadziej, ale no, ponieważ chcę nad tymi nojnicami panować, to częste koszenie pomaga zdecydowanie. No ale jednak te własne owoce to jest mega plus, a już nie mówię o tym, że za kilka lat będziemy tych owoców mieć dużo i zdecydowanie za dużo, więc będziemy w zasadzie mogli obdzielać wszystkich z rodziny. Tak, także jak za parę lat przejedziecie koło naszego domu i zobaczycie jakieś skrzynki z jabłkami, to śmiało możecie się częstować. Tutaj przy naszej altanie już po tych 2 latach wygląda to naprawdę fajnie. Te jeżówki, które tu mamy, no przepiękne są. Część już przekwitła, część dopiero będzie kwitnąć, ale wygląda to zdecydowanie super. Miskanty, tak jak widzicie, już tutaj w zasadzie tworzą taki bardzo ładnie zwarty szpaler. I tu jedynie mamy 2 trawy pampasowe, o czym wam wspominałem, i te trawy pampasowe, one chyba tutaj z nich nic nie będzie, to znaczy wyszły, ale wygląda to słabo. Wyszły, ale tylko częściowo i w większości nam po prostu przemarzły. Tutaj na pewno nie pomaga to, że tutaj nie ma rynny, no i ta woda z okapu bezpośrednio wpada tutaj w tą trawę, co miskantom absolutnie nie przeszkadza, natomiast trawa pampasowa no nie lubi czegoś takiego, żeby się woda lała w środek, jeszcze do tego pewnie zimą to zamarza, rozsadza i chyba to po prostu jest jeden z powodów, dla których to przemarza. Jeśli chodzi tutaj o tą stronę tego naszego brzegu, tutaj jest kilka nowych roślin, które niedawno dosadzałem. To są 2 nowe żarnowce. Żarnowce mi się bardzo podobają, bo one wczesną wiosną wyglądają super, więc dosadziłem tutaj 2. Następnie mamy 2 nowe miskanty. Tutaj jakieś krzewy, ale już nawet nie pamiętam, jakie posadziłem. Kompulsywne zakupy Norberta. Tak, tu mamy następne 4 miskanty, ale w takiej odmianie, kurde, nie wiem. Ja nic nie mówię. Muszę sprawdzić. Ok, sprawdziłem, bo już nie pamiętałem, więc tak, 2 miskanty są w odmianie Zebrinus i Proso w odmianie... White Rush? Nie, to jest White Rush, to jest jeszcze co innego. O Jezus. North Wind. Jak? North Wind. Północny wiatr. Tak. Jak ładnie. I Proso w odmianie North Wind. Zobaczymy. Powiem wam tak, ostatnio mam fazę na trawy, więc traw dosadzam dużo, bo zdecydowanie je polubiłem. Tutaj poniżej mamy irgi i mamy kilka berberysów. Zdecydowanie po tej stronie nam to wszystko zdecydowanie lepiej rośnie. Tu jest troszkę ten delikatniejszy spadek. Tam bardziej, gdzie jest Basia, no to jest bardzo stromo i to wszystko tak no słabo, jeszcze słabo, ale im bardziej pójdziemy w tą stronę, tym jest lepiej. Jedne z naszych ulubionych roślin, może i pospolite, ale my je bardzo lubimy, czyli juki, i to jest zdecydowanie miejsce, które juki lubią najbardziej. Te juki mamy chyba w większości od Bożeny, ale też dokupowaliśmy chyba sami też część, bo chcieliśmy mieć tych juk dużo i mamy tych tu ich rzeczywiście z 10. Większość już w tym roku zakwitła.
i wygląda dobrze. Mamy tutaj 2 hibiskusy. Te hibiskusy są z moich sadzonek, po prostu pokiełkowały nam nowe. Przeniosłem je tutaj. Co prawda uwielbiają je sarenki i obgryzają mi je, ale akurat jak na razie teraz jeszcze te hibiskusy się utrzymały. Gorzej jeśli chodzi o tą część sadu, która jest tutaj, bo mimo że kupiłem te osłonki, pozakładałem i zabezpieczyłem, to i tak chyba ostatnio przy tej gorszej pogodzie byliśmy tutaj rzadziej. No i niestety, tak jak widzicie, no niektóre drzewa wybitnie zostały zniszczone, nawet do tego stopnia, że tutaj to tak mocno sarenki obżerały to drzewo, że nawet je połamały. Także tak tutaj mocno wcinały liście, że szkoda mi ich strasznie, ale chyba rzeczywiście zmienię te osłonki na jakieś, w sensie, no może wam pokażę, tutaj chyba zmienię te takie siatkowe osłonki na takie bardziej z jakiejś rury PCV, żeby to mocniej zabezpieczyć, no bo no jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu wygrodzić dookoła takie miejsce i zasłonić, ale wtedy nie będzie dało się znowu tam skosić, albo trzeba będzie za każdym razem ściągać, żeby to kosić i to nie ma takiego idealnego rozwiązania, żeby to po prostu zabezpieczyć, a żeby to też mogło jakoś rosnąć, a szkoda mi tych drzewek, bo naprawdę wyglądały już nieźle, już praktycznie 1,5 roku je tu o nie dbałem i wyglądały nieźle, a niestety no widzicie jak to wygląda. No wszędzie gdzie się sarny dostaną, tam po prostu wyjadają, mimo że mają tutaj piękny teren, gdzie i bardzo dużo trawy i dzikich drzew, które mogą obgryzać. Tak jak widzicie, ta część przy stawie wygląda już naprawdę nieźle. Tutaj mamy rozplenice japońskie i one rzeczywiście w tym roku no, są naprawdę... Rozpleniły się i są bardzo bujne. Jak zaczną kwitnąć, to tutaj zapanują nad tą częścią ogrodu. Tutaj taki chwast, który sobie wyrósł, zaczął ładnie kwitnąć i oszczędziliśmy go, bo stwierdziliśmy, że tak naprawdę to jest całkiem ładny. Tutaj rzecz, którą pewnie wiele osób skrytykuje, ponieważ wiemy, jak inwazyjne są sumaki, ale chcieliśmy sobie tutaj osłonić tą część stału, więc częściowo tutaj dzięki w sumie Bożenie, która nam kilka sadzonek przywiozła, posadziliśmy, ale problem jest ten sam, który z innymi drzewkami tu. Wydawało mi się, że takich jakby inwazyjnych roślin jak sumaki... One są takie śmieszne, wiecie, takie mechate. Sarny nie będą tykać, ale patrzcie, już tutaj z 2 czy 3 sumaki są wykasowane w całości. Znaczy ten się trzyma akurat, ale ten się trzyma, ale wydaje mi się, że straty się powiększają, bo, no nie wiem, kurczę, myślałem, że sumaki sarnom nie pasują, a tu jednak się myliłem. Także wzięły się też i za sumaki. Tu mamy dalej kocimiętki. Tak, kocimiętki, widzę, że jakaś chyba to jest werbena patagońska, jakaś tak, ocalała, więc jeśli ocalała, to pozwolimy jej zakwitnąć. Niech się tutaj rozsieje i niech sobie rośnie. Tam w tych patykach pochowane to są 2 małe żarnowce, które też bym chciał, żeby tutaj urosły. Zobaczymy, czy im to miejsce pozwoli, bo tam pod spodem w tym miejscu jest dużo gliny i możliwe, że po prostu mają tutaj za mokro. A do tego jest jeszcze mokry rok, więc zobaczymy, jak to się w ogóle uda. Tutaj na samym dole, nad tym naturalnym stawem, który jest na naszej działce, który ostatnio zarybialiśmy, nie robimy praktycznie nic, poza tym, że gdzieś tam dookoła go troszeczkę obkosimy, żeby można podejść i naturalnie wygląda to przepięknie. Wszystkie rośliny, które tutaj sobie rosną, pięknie sobie dają radę. Tak jak widzicie, zarówno te trawy, w ogóle nawet sporo rzeczy kwitnie dookoła, także fajnie to wygląda. Jeśli chodzi natomiast o nasze rybki, no to mamy przede wszystkim orfy, mamy kilka tych kolorowych takich karpików, mamy tołpygi, które już chyba są potarle i mamy dużo nowych, tak mi się wydaje. Chyba, że to jest jakaś rybka, jakaś rybka, która tu była zawsze, ale która była, a wcześniej nie było jej widać, ale mamy w każdym razie, nie wiem, z 50 takich małych rybek, które przypominają takie bardzo małe tołpygi.
Więc dzieje się tu i przynajmniej możemy sobie przyjść i te rybki pooglądać. Więc tak, żeby podsumować ten nasz dzisiejszy film, dlaczego nie warto mieć dużego ogrodu? No właśnie dlatego, daje dużo radości, dużo zabawy, ale pracy jest przy nim tyle, że w zasadzie można by zrezygnować z wszelkich innych zajęć i zajmować się przez pół roku tylko ogrodem. Także zanim zbudujecie sobie taki duży ogród jak my, który będzie miał kilka tysięcy metrów kwadratowych, ja mówię ogród łącznie z sadem i z tą częścią, nad którą pracujemy cały czas, no to trzeba się zastanowić, czy ma się tyle czasu, żeby się cały czas tym zajmować.